Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zaktualizować N8N bez utraty workflowów czy danych. Sam niedawno chciałem zaktualizować swojego N8N uruchomionego przez polecenie Docker Run, ale szybko odkryłem, że tutoriale na YouTube zakładały, że mam już Docker Compose, którego nie miałem. Dlatego jeśli podobnie jak ja masz N8N odpalone przez Docker Run, to pokażę Ci, jak przejść na Docker Compose, a następnie zaktualizować swojego N8N. Pamiętaj, że nowsze wersje to nie tylko nowe funkcje, które niekoniecznie są Ci potrzebne, ale przede wszystkim łatki bezpieczeństwa chroniące przed wyciekiem danych albo przejęciem Twojego N8N przez hakerów. Cześć, ja nazywam się Piotr Dubiela, a to jest kanał Tu jest Bug. Aby zaktualizować swojego N8N, musimy przejść na Docker Compose, ale zamiast pisać ten plik ręcznie, znalazłem prostsze rozwiązanie. Polecenie Docker Inspect zrzuca całą konfigurację działającego kontenera do JSON-a, a LLM przerabia ten JSON na Docker Compose w dosłownie 1 sekundę. Zanim zaczniemy aktualizację, zadbajmy o backup tego, co masz. A tak na marginesie, zanim wystartujemy, wszystkie komendy z tego filmu masz w opisie pod spodem, więc spokojnie kopiuj zamiast przepisywać. Najprościej wyeksportować wszystkie workflowy. Potrzebujemy do tego uruchomionego N8N oraz dwóch komend. Komenda docker exe uruchamia CLI N8N wewnątrz kontenera i robi tam plik z workflowami. Następnie przy pomocy komendy docker cp wyciągamy plik z kontenera na hosta do bieżącego katalogu w terminalu, tego z kropką na końcu. Pierwsza komenda zrobiła JSON-a wewnątrz kontenera, druga przeniosła go do nas. Plik backup workflows.json siedzi teraz lokalnie, tutaj w tym katalogu, w którym aktualnie jesteśmy. Otwórzmy go w edytorze tekstowym i zerknijmy do środka, żeby zobaczyć, że to czytelny JSON, a nie jakaś czarna skrzynka. Jeśli masz sporo danych poza workflowami, historię wykonań, data tables, credentiale, to warto zabrać też plik bazy SQLite. Tym razem jest to już tylko jedna komenda typu docker cp, która wyciąga plik bazy z kontenera od razu do bieżącego katalogu. Bo plik istnieje i nie trzeba go najpierw generować. Jak widzisz, ten plik backup database SQLite siedzi teraz obok tutaj JSON-a z workflowami. Tak czy jest lokalnie u nas na dysku. Credentiale w SQLite są zaszyfrowane kluczem N8N, ale klucz siedzi w wolumenie, który zostaje, więc tak naprawdę nic nie tracimy. Jeśli natomiast masz tylko kilka workflowów, to możesz cały ten krok pominąć i pobrać je ręcznie przez UI, klikając tutaj na 3 kropek i wybierając przycisk Download. I następnie wszystkie te workflowy możesz pobierać pojedynczo na swój dysk. Zaczynam od tego, że N8N jest uruchomiony tak jak zwykle. Kontener chodzi. Zerknijmy szybko do UI. Tutaj widać moją aktualną wersję. Tak, to nasz punkt startowy. Zapamiętaj ten numerek, bo na końcu filmu wrócimy do tego miejsca i sprawdzimy, że mamy nowszą wersję. Taki to będzie dowód, że migracja i update faktycznie się wydarzyły. Teraz robię komendę docker inspect na nazwie kontenera i przekierowuję wynik do pliku inspect.json. Docker inspect chodzi po stronie hosta, więc plik od razu mamy lokalnie. Otwieram go w notatniku. Jak widzisz, jest to długi plik JSON ze wszystkim, czym kontener został odpalony. Image, porty, wolumeny, zmienne środowiskowe czy polityka restartu. Wszystko, od czego potrzebujemy do utworzenia pliku Docker Compose. Teraz czas na najważniejszy krok. Z edytora, który mamy otwarty, zaznaczam całą zawartość pliku inspect.json, kopiuję, przechodzę do np. czata GPT. Równie dobrze możesz o to poprosić Claude'a, Copilota, Gemini czy cokolwiek innego masz pod ręką. Prompt jest prosty. Na podstawie tego outputu z Docker Inspect wygeneruj mi Docker Compose YAML dla tego kontenera. Następnie przeklejam tu zawartość pliku inspect.json i klikam Enter. Szybka walidacja, aby zapobiec pomyłce LLM-a. Tak, czyli sprawdzam tutaj porty 5678, 5678. Wolumen, tak widzimy tutaj jest ta sama ścieżka, która znajduje się tutaj w gotowym pliku Docker YAML. Jak i widzimy, że wersja N8N jest dokładnie ta sama, co w pliku inspect.json. W tym momencie tworzę katalog na nowy setup, gdziekolwiek na maszynie z Dockerem. U mnie to będzie na przykład N8N Composer. Przechodzę do tego katalogu, a następnie tworzę plik Docker Compose YAML. Następnie przechodzę do edytora. W moim wypadku będzie to edytor Vim, natomiast jeżeli pracujesz na minimalnym obrazie linuxowym, to wystarczy, że wpiszesz V zamiast Vim. Następnie przechodzę w tryb edycji, klikając przycisk I, wracam do LLM-a, klikam tutaj na kopiuj
konfigurację, wracam z powrotem do otwartego Vima, przeklejam zawartość, następnie klikam przycisk Escape, aby wyjść z trybu edycji, wpisuję dwukropek WQ od Write and Quit i klikam przycisk Enter. W tym momencie możemy zatrzymać stary kontener, a następnie go usunąć. Tak, tutaj usuwamy sam kontener, a nie wolumen. Wolumen zostaje, więc dane są bezpieczne, a backup workflowów i bazy SQLite i tak masz z początku filmu. Teraz odpalam N8N na nowo, a już za pomocą komendy Compose. Tutaj uwaga, na niektórych systemach, głównie minimalnych obrazach typu Alpine, polecenie Docker Compose może nie być zainstalowane, tak jak widzisz w moim przypadku, i w takiej sytuacji możesz zainstalować Docker Compose poprzez polecenie brew install Docker Compose bądź spróbować polecenia Docker Compose bez myślnika. Tak, następnie po zainstalowaniu tego dodatku wywołujemy polecenie Docker Compose app-d. Następnie szybkie sprawdzenie, tak, mamy Docker PS, czyli tutaj mamy odpalony nasz obraz dockerowy. Wracam do przeglądarki. Jak widzisz, nic się nie zmieniło, wciąż jesteśmy na tej samej wersji i wszystkie workflowy, które do tej pory były dostępne, wciąż są dostępne. Teraz czas na właściwy update. Wracam na chwilę do pliku Docker Compose. Jak widzisz, tutaj LLM wygenerował nam tag z konkretną wersją tutaj 1.120.4, czyli to była dokładnie ta sama wersja, którą miałem w tym moim N8N uruchomionym z Dockera Run. I teraz jedyne co muszę zrobić, to zmienić ten obraz na najnowszy. Czyli klikam przycisk I, usuwam te wszystkie liczby i wpisuję słówko latest, czyli daj mi zawsze najnowszą wersję stabilną N8N. Następnie klikam Escape, dwukropek, WQ od Write and Quit i klikam przycisk Enter. I teraz czas na dwie najistotniejsze komendy, jeśli chodzi o update. Pierwsza, czyli Docker Compose Pull N8N pobierze nam nową wersję obrazu. Tak, czyli w tym momencie mam już najnowszą wersję pobraną. Jedyne co muszę zrobić, to wywołać komendę Docker Compose app-d, która podmieni tą wersję na najnowszą na Dockerze. I od teraz update każdej kolejnej wersji to dokładnie te dwie komendy. Najpierw pull nowego obrazu N8N, a następnie Docker Compose app-d. Ok, pozostało tylko sprawdzić, że aktualizacja zakończyła się poprawnie. Wracam do N8N na przeglądarce. Jak widzisz, workflowy dalej są, kredensiale wciąż są dostępne, a kiedy przejdę do zakładki Settings, to widzisz, że mam już najnowszą wersję 2.29 na ten moment. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę, a jeśli chcesz więcej pomocnych filmów w temacie N8N, to kliknij dzwoneczek. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.